Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, ja nazywam się Sylwia, no i będziemy sobie dzisiaj robić ten oto makijaż. Jest on troszeczkę ciemniejszy, ma w sobie akcent kolorystyczny, także jeżeli jesteś ciekawa lub ciekawy, jak stworzyłam ten makijaż krok po kroku, jakie załamania nerwowe po drodze miałam i co w zasadzie się udało totalnym przypadkiem, to serdecznie zapraszam do oglądania dalej. No więc skoro robimy troszeczkę ciemniejszy makijaż, zaczniemy sobie oczywiście od oka. Dzisiaj Was nie zanudzam brwiami, bo już je zrobiłam i one mi się bardzo podobają. A dlaczego mi się ostatnio tak bardzo podobają moje brwi? Bo przestałam je olewać. No i widzę dużą różnicę. Przez jakiś czas robiłam brwi, potem je przestałam robić, bo stwierdziłam, że come on, i tak ich nie maluję, więc po co? I troszeczkę poszłam za trendem z TikToka, czy też z Instagrama i kupiłam sobie już bardzo wiralowy i bardzo popularny żel z Got2b w ilości hurtowej. Akurat byłam w Niemczech, patrzę, dobra, kupię, namówiliście mnie. Z tej firmy oczywiście też kupiłam sobie taki żel do zaczesywania baby hairów. Test tego żelu już jest na moim kanale jako short, także zapraszam tam, zapraszam Was do zobaczenia. Bardzo powiem Ci szczerze, spoiler, podoba mi się, nie używam go często, ale podoba mi się. Chyba za bardzo się przyzwyczaiłam do tych moich odstających baby hairów i troszeczkę mi dziwnie bez nich. No ale tak, zaczęłam sobie tego używać do brwi jako test i szczerze, bardzo mi się to podoba. Oczywiście przez to, że one są tak wylizane do góry, jednak troszeczkę muszę je uzupełnić, nie ma tak idealnie w życiu. Ale dzisiaj pierwszy raz właśnie tak dłużej spędziłam przy tych brwiach i bardzo jestem z tego faktu zadowolona. No więc przejdźmy do sedna tego makijażu, czyli do oka. Twarz nie będzie jakoś super wybitnie inna, taka jak zawsze do ciemniejszych makijaży, natomiast zaczniemy sobie od bazy. Ja standardowo będę sobie używała tej co zawsze, bo jak na ten moment nie kupiłam sobie żadnej innej, ale to w zasadzie może jest dobry znak, bo tak mi się ona podobała i bardzo przyjemnie mi się na niej pracuje, że stwierdziłam, że pobędzie ze mną troszeczkę dłużej i nie będę na razie szukała żadnych alternatyw. W ogóle zamówiłam sobie ostatnio takie cute małe gąbeczki i je się normalnie zamacza w wodzie i to jest jak zwykła gąbeczka, tylko na palec. Ej, no piękne, cudowne doświadczenie w życiu i dzisiaj będzie test tej gąbeczki. Powiem Wam szczerze, faktycznie w akcji pod okiem jestem bardzo ciekawa, czy mi się to sprawdzi. Nie, do bazy nie. Jeżeli to byłby korektor, to spoko, ale do bazy to chyba nie, bo ja nie czuję, gdzie jest teraz ta baza. I nie podoba mi się to, powiem Wam szczerze. Dobra, ale skoro już rozłożyliśmy jako taką tą bazę, mam nadzieję, że dobrze ją rozłożyłam. Przejdźmy sobie do cieni i ja będę używała sobie, tak jak ostatnio, bardzo często, ale cały czas szukam jakichś alternatyw jeszcze na tą paletkę ze Sleeka. Tutaj macie wszystkie informacje na temat niej. No i oczywiście ona wygląda w następujący sposób. Możecie się przyjrzeć. Wszystkie te cienie ja już praktycznie obmacałam. Robiłam z tą paletką już parę makijaży. Bardzo mi się ona podoba. Więc bazowe oko na górnej powiece będzie wyglądało mniej więcej tak. Zrobimy sobie drugie oko razem. Odrzućmy sobie te włosy, żeby nam nie przeszkadzały. W pierwszej kolejności idziemy sobie z tym jasnym cieniem, tu, z tym, dokładnie tym i będziemy sobie go nakładały pod brew. Pod brew, dosłownie pod brew. Nie będę nakładała go na całą powiekę, bo ta baza jest na tyle fajna, że nie jestem zmuszona nakładać takiego bazowego cienia na całą powiekę, a i tak te cienie raczej powinny mi się całkiem ładnie zblendować ze sobą. Nie wiem, czy nie nałożyłam tej bazy w tym momencie za dużo, ale to są emocje, ja jestem trochę wiecie jaka, więc musimy z tym żyć. I teraz tak, na całą powiekę ruchomą i troszeczkę poza, żeby wyblendować z tym jasnym, nałożymy sobie tego karmelowego cienia. On jest taki w połowie, nie jest najciemniejszy, ale też mam dwa bardzo podobne. Ten jest bardziej właśnie w taki karmelek, więc tego sobie użyjemy i będzie on na całą powiekę. Teraz lecimy sobie takim skośnym pędzelkiem i będziemy sobie nakładać ten najciemniejszy cień w tym momencie. Taka czekoladka i ja go będę nakładała tak jak już
możecie tutaj na tym oku zobaczyć, przy linii rzęs i zrobimy sobie taką delikatną kreskę, ale ta kreska będzie jeszcze potem blendowana, że na spokojnie to jeszcze nie jest taki totalny efekt końcowy. Zróbmy sobie jeszcze ten cień i już będziemy mogli przejść do kolejnego kroku. Dajcie koniecznie w ogóle znać w komentarzu, czy wolicie u mnie takie dłuższe filmy, czy krótsze, konkretniejsze, bo powiem Wam szczerze, że czasami się waham dodać jakiś taki dłuższy filmik. W ogóle ktoś będzie chciał go oglądać i czy one nie są za długie. Ten ostatni film z kalendarzem adwentowym, no troszeczkę poszalałyśmy z moją siostrą, 20 minut prawie i ja się staram tak zazwyczaj zmieścić w 10-15 minutach, no bo każdy jest zabiegany. Ja powiem Wam szczerze, że lubię oglądać długie filmy, ale zdaję sobie sprawę z tego, że każdy ma gdzieś tam swoje inne preferencje. Nie każdy też na przykład lubi oglądać filmy robiąc coś. Mi to nie przeszkadza, że oglądam długie, no bo między innymi zazwyczaj robię sobie coś w domu, sprzątam, pakuję zmywarkę albo coś w tym stylu, także mnie to akurat to, czy one są długie, czy są krótkie, a nawet i wolę dłuższe, bo nie muszę potem chodzić do tego telefonu i co chwilę tego zmieniać. Dobra, i teraz tak, mamy sobie mniej więcej coś takiego, wygląda to generalnie pokracznie, ale trust the process będzie lepiej. Teraz użyję sobie tego kolejnego, troszeczkę takiego medium cienia. Jest on troszeczkę bardziej chłodny i ja sobie nim przyblenduję tą kreskę. Zobaczymy, co się stanie. Ja totalnie nie mam pomysłu na ten makijaż. Ja mam pomysł tylko i wyłącznie na dolną powiekę, a to, co się stanie na górnej, ja odpowiedzialności w żadnym wypadku za siebie nie biorę. Pewnie już widzieliście na samym wstępie, jak ten makijaż wygląda, ale na ten moment sama nie wiem, jak on będzie wyglądał, także mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie, nie będzie to fail totalny, chyba sobie wzięłam totalnie za duży pędzelek do tego. Weźmiemy sobie troszeczkę takie mniejsze zbity, bo ja się zastanawiałam, czy ja chcę użyć sobie czarnego eyelinera dzisiaj. Robiłam ostatnio otwieranie kalendarza z Wami z Maybelline. Tam właśnie był jakiś taki bardzo precyzyjny czarny eyeliner. Dokładam sobie tego ciemniejszego, którym robiłam kreskę. No i może powinnam sobie spróbować chociaż znowu zrobić jakiś taki ciemniejszy makijaż, bez tych brązów, aż tak, bez brązów. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak, przyciemniamy sobie tą powiekę. Zmieniłam całkowicie koncept tego makijażu w 1 sekundę. To jest bardzo niebezpieczne. Teraz sobie wzięłam tego jaśniejszego cienia na pędzel i będę sobie blendowała od góry, bo tak sobie powyjeżdżałam tymi cieniami, że to jest masakra. Tutaj od dołu się nie martwię, bo ja to będę wszystko sobie czyściła. Także ta może być plama na plamie, a i tak będzie dobrze. Więc wyjeżdżam sobie w zasadzie tym cieniem dosyć daleko, żeby potem było to satysfakcjonujące. Czy dla Was to też jest satysfakcjonujące, kiedy sobie tak odcinacie makijaż? Najpiękniejsze uczucie na świecie. Także ja się tutaj pobabram z tymi cieniami. Zrobię to samo dosłownie po drugiej stronie i do Was wrócę. Mam nadzieję, że tym razem nie wyłączę aparatu na amen. Wracam do Was z skończonymi cieniami. Nie są one jeszcze do końca skończone, natomiast stwierdzam, że to już jest czas na kolejny krok. Ja bym sobie poszła już w tym momencie z eyelinerem, żeby potem móc sobie to spokojnie wyczyścić i zrobić poprawki. Chciałabym też dodać jeszcze coś błyszczącego i właśnie zastanawiam się, czy chciałabym właśnie to złotko z paletki, czy właśnie to złotko z Kiko Milano. Czekajcie, to jest dokładnie ten numerek. Mam nadzieję, że się ostrzy. I wygląda on w ten sposób w środku. Powiem Wam, że ja się troszeczkę nie zakolegowałam jeszcze z tym cieniem, ale próbujemy, będzie dobrze. I teraz tak, ja sobie wezmę ten eyeliner. Obiecują nam, że jest uber precyzyjny i ja sobie nim przejechałam tylko po ręce raz, nie używałam go na oku, więc zobaczymy, co się stanie i spróbujmy sobie zrobić kreski. Nie wiem, czy mi to wyjdzie z Wami, bo zazwyczaj, kiedy chcę zrobić sobie kreski z Wami, to Wy nic nie widzicie i tak trzeba to wyciąć. Ale jest napigmentowany, Jezu. Jak ja dawno nie używałam takiego eyelinera w pisaku, a ostatnio używam tego brązowego, ale też nie jakoś często, powiem Wam. No i co myślimy? Jak na to, jak dawno nie robiłam sobie ciemnych kresek? Dziwnie mi. Bardzo mi z tym dziwnie, ale dobra, idę sobie robić po drugiej stronie i będziemy sobie robić dolną powiekę. Mam nadzieję, że mój plan się uda. Trzymajmy za to kciuki. No i co sądzimy? Tak, chwila konsternacji.
Ej, powiem Wam, że ja dawno nie byłam tak szczęśliwa podczas malowania kresek. Jakie to jest wygodne. I powiem Wam, że to jest chyba pierwszy raz, jak mam tak świetny eyeliner w pisaku. Bo okej, ja miałam bardzo fajne eyelinery czarne, mówię o czarnych eyelinerach, które były w takim kałamarzyku czy w musie, ale w pisaku ja zawsze miałam hejta na pisaki. Wiecie dlaczego? Bo one po jednym maźnięciu już były zazwyczaj suche i było bardzo ciężko z nimi pracować. Ten nawet samą tą końcóweczką maluje naprawdę wyśmienicie i nie miałam problemu, żeby dołożyć, nic mi na razie na ten moment nie odchodzi, nie wysusza się aż tak bardzo, nie zbryla się. Nie miałam problemu z malowaniem tutaj w wewnętrznym kąciku, co jest naprawdę to jest wymagające miejsce na moim oku. Bardzo wszystko schodzi praktycznie od razu, oprócz tego brązowego eyelinera, o którym ostatnio Wam wspominałam w moich ulubieńcach, czyli kosmetyki, które na pewno kupię ponownie. No ale jak na czarny i to jeszcze pisak, polubiliśmy się na ten moment, więc w tym momencie tym bardzo przyjemnym akcentem możemy przejść już do dolnej powieki, czyli gwiazdy dzisiejszego programu. Pierwsze co, to ja sobie muszę troszeczkę wyczyścić tą strefę pod okiem, bo powiem Wam szczerze, że no może te cienie się jakoś nie usypią, ale bardzo lubię mieć czysto pod okiem, bo zawsze się boję, że gdzieś tam coś mi jednak spadło, wszystko to mi się porozmazuje i wcale przyjemnie nie będzie. Dobra, twarz mamy zrobioną, kreski mamy zrobione. Czas na dolną powiekę. I tutaj się zastanawiam. Mówiłam Wam na początku, że będzie to makijaż z kolorem. No i właśnie chciałabym, żeby ten kolor był niebieski. Tylko że mam tutaj dwie kredki do oczu. Jedną jaśniejszą, oj, zdecydowanie jaśniejszą, a drugą ciemniejszą. No i właśnie teraz już jest ten moment, żeby wybrać, który odcień chciałabym iść. I teraz tak, możecie się śmiać. Ja widzę różnicę. Teraz na ręce, jakie zasłoczowałam, nie ma jakiejś ogromnej różnicy, ale na pewno ten jeden idzie troszeczkę bardziej w taki granatowy, a drugi w kolor nieba. Wydaje mi się, że nic mi się nie wydaje. Nie mam do tego pojęcia, który fajniej by wyglądał, ale jakoś tak serducho mi mówi, żeby spróbować z tym jaśniejszym. O dziwo, tak, mogłam Was chociaż troszeczkę zaskoczyć. Także lecimy sobie z tym jaśniejszym i jeżeli mi się nie spodoba, dodam tego drugiego. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także pierwsze co? Daję sobie tą kredkę na dolną linię wodną i mam nadzieję, że mi się utrzyma, bo szczerze mówiąc nigdy nie używałam tych kredek. Na pewno mogłaby być troszeczkę bardziej napigmentowana do takich akcji, reanimacji. No ale żeby to wszystko było spójne, to właśnie dlatego nakładam ją też na linię wodną. No i co chciałabym? Przede wszystkim, żeby ona była na dolnej całej powiece, praktycznie całej. Zaraz sobie będziemy ją rozcierać z brązem. Coś mi tutaj lata. Będziemy sobie to rozcierać z brązem. No i tak na razie wyglądam. Wyglądam jak pobita, ale oczywiście, tak jak zawsze, czas do proces, jakoś się z tego pozbieramy. I teraz tak, chyba bym jakiś mniejszy pędzelek. Ja pamiętam, że ja miałam mniejszy pędzelek, tylko gdzieś go wcięło, więc no niestety użyjemy sobie tego samego, którego używaliśmy do brązu, bo i również ten brąz będziemy teraz używać. Ten pędzelek trochę taki duży jest, jak zwykle będzie zabawnie. Rozcieram sobie całą tą niebieską kreskę. Będziemy jeszcze dodawać potem troszeczkę więcej tej kredki, także spokojnie jak na wojnie. Ej, a może ja sobie wezmę po prostu skośny pędzelek i będzie mi precyzyjnie i będzie mi lepiej, a jak będę chciała coś rozetrzeć, to sobie wezmę większy. No i po co Sylwii mózg, jak go nie używa? Ej, wiecie co, wzięłam tą jaśniejszą kredkę, żeby coś więcej było widać, a jej prawie nic nie widać. Ej, robimy testa. Robimy testa przy okazji. Czy ta paletka z Revolution da radę? Powiem Wam szczerze, że mam tutaj bardzo ładny niebieski odcień, natomiast ja nie używam tej paletki, bo najprościej w świecie obawiam się i pigmentu. I totalnie olałam temat i nie korzystałam z niej absolutnie w żadnym wypadku. Raz z niej skorzystałam i to nawet chyba na filmie. Potem jakoś tak, nie wiem, zapomniałam, że ona istnieje, więc spróbujmy sobie wziąć ten, ona się pyli.
Dobra, wezmę sobie mniejsze lusterko, żebyście wy też coś widzieli. I lecimy z tym. To jeszcze nie jest to, co bym chciała, chyba, ale coś tu się tworzy. Będę teraz jak taka grażynka. Gdzieś się umalowała na niebiesko. Istniałam do grażynek. Będę taką grażynką. Podejrzewam, że na starość będę taką grażynką, więc dobra. I teraz sobie biorę ten jaśniejszy cień i powoli będę to czyścić. I sobie tak dokładać i sobie dokładać. Na pewno bym chciała troszeczkę tego brązu jeszcze przemycić. No i chciałabym, żeby przede wszystkim ta dolna powieka grała tutaj bardzo dużą rolę, więc wish me luck. Naprawdę. Zmieniłam zdanie. Ciągnę ten kolor aż do samej kreski, bo on jest prawie że niewidoczny przy tym wszystkim, a chciałabym, żeby jednak on był widoczny. Także powodzenia. Podoba mi się. Dobra. Wykombinowałam tak, że mi się podoba, także zostawiamy tak. Ja lecę sobie z drugim okiem w tym momencie i powiem Wam szczerze, ja polecę dokładnie krok po kroku, żeby to oko wyglądało po drugiej stronie identycznie. Także lecę sobie po prostu z linią wodną, wkładam sobie tą niebieską kredkę, to jest solidnie wszędzie, na całą dolną powiekę. Teraz wezmę sobie taktycznie ciemniejszy cień, znaczy generalnie, to ja, żeby nie było, ja nie używam tego najciemniejszego, używam tego dokładnie, tego ciemniejszego karmelka, strzepuję porządnie i przyciemniam sobie praktycznie całą tą dolną powiekę, ale tylko i wyłącznie dlatego, bo wiem, że ten mokry cień niebieski wyjdzie bardzo fajnie, więc nie mam czego się obawiać. Poprawię sobie te kreski, tą dokładnie, coś mi tutaj poszło totalnie nie tak. Dodam sobie tego błysku, zrobię usta, no i wydaje mi się, że widzimy się już na podsumowaniu tego makijażu i mam nadzieję, że on się uda i go nie zniszczę bardziej po drodze, bo powiem Wam szczerze, że ten makijaż chyba bardziej mi się podobał bez tej dolnej powieki, ale to jest chyba po prostu moja strefa komfortu, że ja nie lubię robić dolnej powieki. No i troszeczkę rzuciłam się na głęboką wodę, także idę się dokończyć, że tak powiem, i do Was wracam. No i mamy efekt końcowy. Jeżeli chodzi o rzęsy, użyłam sobie tego tuszu do rzęs z Maybelline i powiem Wam tak, ja miałam wersję z Maybelline żółtą i mi się bardzo fajnie sprawdzała. Byłam bardzo zadowolona, ale potem stwierdziłam, dobra, nie, potestuję sobie coś innego, potem trafiłam na tą panoramę, no i generalnie przepadłam. I powiem Wam tak, że gdyby nie to, że już przestałam używać na co dzień zazwyczaj czarnego tuszu do rzęs, to byłby to chyba mój top na ten moment. Bardzo fajnie mi rozdzielił rzęsy, fajnie wydłużył, bardzo fajnie się z nim pracowało, troszeczkę dłużej zastyga i powiem Wam, że to jest bardzo fajne, bo można też popracować nad tymi rzęsami, żeby bardzo ładnie one wyglądały. Jeżeli chodzi o kreski, poprosiłam tą delikatniusio, żeby ona była równiejsza z tą, no ale wiadomo, nie da się zrobić identycznych kresek, biorąc pod uwagę już też fakt, że nasza twarz nie jest symetryczna, chyba w 99 przypadkach, nie wiem, czy jest osoba z idealnie symetryczną twarzą, natomiast moje lewe oko i prawe oko leciutko się różnią, jeżeli chodzi o załamanie powieki, także no one nie będą takie same, choćbym bardzo, bardzo chciała. No i też na koniec jeszcze zrobiłam usta i teraz wychodzę totalnie ze strefy swojego komfortu, bo zrobiłam sobie dosyć jasne lip combo, czego zazwyczaj nie robię, ponieważ zawsze jakoś mam wrażenie, że jak nakładam ten błyszczyk już na sam koniec, to wszystko i tak mi się rozlewa, więc po co mam w zasadzie nakładać aż tyle kosmetyków, skoro one i tak po jakimś czasie wyglądają identycznie, a potem jest ciężko reaplikować produkty. No ale dobra, spróbujmy tego. Jeżeli chodzi o usta, dzisiaj użyłam sobie tej kredeczki z Maybelline i zaraz Wam znajdę numer. To jest 05 i ona wygląda w ten sposób. Ona jest z kalendarza adwentowego z Maybelline i oczywiście wszystkie kosmetyki, całą listę kosmetyków znajdziecie jak zwykle u mnie w opisie na dole. Dalej użyłam sobie pomadeczki z Revolution. Tu jest napisane, że jest to lip gloss, matte lip gloss. Jak dla mnie w mojej głowie te dwie rzeczy się eliminują nawzajem, no ale dobra, i tak nakładałam sobie potem jeszcze błyszczyk, który zgubiłam, znalazłam. I jest to błyszczyk z Kiko Milano w numerku 31. Ten oto i powiem Wam szczerze, że on bardzo ładnie odbija światło, bo ma tak delikatne i cute drobiny w sobie, że bardzo go lubię właśnie ze względu na to, ale rzadko go używam, bo jest dosyć jasny, a ja zazwyczaj używam ciemnych kolorów na usta. No i zapomniałabym jeszcze o jednym dosyć ważnym i kluczowym elemencie,
po którym dopiero faktycznie ten makijaż zaczął mi się podobać. Jest to błysk na oko i faktycznie jednak użyłam sobie tego cienia w musie z Kiko Milano w numerku 01, tego złotka. Nałożyłam go troszeczkę inaczej niż zazwyczaj, bo zazwyczaj starałam się go zrobić pędzelkiem i używałam go troszeczkę jako takiego eyelinera na oko, natomiast teraz wyciągnęłam po prostu trochę na rękę, wyciapkałam i nałożyłam go bardzo delikatnie. Także to byłoby już tyle z tego filmu, z tego makijażu. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy Wam się podobają też takie ciemne i bardziej wymyślne makijaże. Zaczynamy już sobie troszeczkę bardziej kombinować. Zazwyczaj właśnie na ten okres jesienno-zimowy dopiero odważam się na takie ruchy, bo jak jest gorąco, jak jest lato, to najprościej w świecie ten makijaż, ja mam wrażenie, że on nie spływa, ale cały czas mam takie wrażenie, więc wtedy po prostu lecę z basiciem, a teraz możemy się troszeczkę artystycznie bardziej wyżyć. Także dajcie znać w komentarzach, jak Wy właśnie z tym macie, czy lubicie ciemne makijaże, czy wolicie typowo no make-up. Bardzo mnie to ciekawi. No i oczywiście standardowo tutaj po lewej i po prawej latają sobie mój Instagram i TikTok, także złapcie też linki w opisie. Zapraszam serdecznie właśnie również na tamte platformy. No i jeżeli nie chcecie przegapić żadnych filmów na moim kanale, zapraszam też do zasubskrybowania i kliknięcia w dzwoneczek. Także z mojej strony byłoby to wszystko. Do kolejnego. Pa, pa! Ja chyba sobie zrobię załamanie nerwowe. Ten cień, no coś.